Chwyt jest taki sam jak poprzednio i teraz robiliśmy łuk schodząc, tak? A drugi sposób przemieszczania, wyrzucam go do przodu z barku i łapiąc przenoszę albo na drugą stronę, albo ściągnę go do tego samego barku. W ten sposób. Tu. Czyli wyrzucam i ściągam albo na drugą stronę, albo na tą samą stronę. Ściągamy go, wyrzucamy, przekładamy. Tu. Tak? Cyk. Na tą stronę, wyrzut, ściąganie, wyrzut, ściąganie. Tak? Tu. Cały czas praca. Tak? Czyli mamy po łuku i do przodu i do siebie. Tak? Następny element to jest kontrola szczęki i to będzie nam potrzebne znowu, oczywiście do przesuwania go w tamtym kierunku, czyli w kierunku jego pleców. To będzie nam też potrzebne do quick killa i bardzo często wykorzystywany jest też do tego, żeby jego głową uderzyć w coś. Tak? Czyli jeżeli byśmy byli tu i ja widzę, że jest dość blisko ściany, tak? Idę tu, tak? I to samo jak na przykład byłaby, nie wiem, ulica, samochody jeżdżą, hops, przesuwam go i znowu ściągam. Czyli trzymam go jedną ręką za kark, druga idzie pod brodę i prostuję rękę tu i w przód i ściągam jeśli trzeba. Tak? Czyli mamy po łuku, wyrzuty, wyrzucam, bum! Robię to, czyli w tym momencie, kiedy wyrzucam, podkładam rękę pod brodę. Albo mogę wyrzucić i ściągnąć, tak? Czyli to jest zamiennie. Wyrzucam, ręka pod głowę, prosta w łokciu. Tu rama ma być, tak? Jego potylica ma być z przodu. Idę ostrożnie, bum! Kiedy nie mamy już necktie tak zwanego w jakiejkolwiek postaci, tylko wyślizgnęła nam się jego głowa lekko, albo sami idziemy do tej techniki. I teraz albo włosy, uszy, głowa, cokolwiek złapiemy, bo chcemy kontrolować jego głowę w taki sposób. Nawet jak będziemy tak trzymali, to też nie będziemy tylko stać i go tak trzymać, nie? Kiedykolwiek nasze ręce zejdą tu, to teraz będziemy używali jego głowy do tego, żeby go przemieścić. Czyli w pierwszym ruchu chcę skręcić jego głowę w taki sposób, jakbym go chciał zmusić do spojrzenia za siebie. I jak zmuszam go do spojrzenia za siebie, to teraz idę w lewą stronę, czyli jego głowa patrzy w moje prawo, a ja idę w moje lewo. Tu. Jego głowa patrzy w jego lewo, a ja idę w prawo. Znaczy w moje lewo, ja idę w prawo. Tak? Czyli cała idea jest taka, jest oparta na tym, że robię manipulację jego głową w takiej płaszczyźnie, w której ona jest słaba. Tutaj. Czyli skręcam i tutaj. Ona jest bardzo, bardzo słaba. W ten sposób. Skręcę tu. Skręcę tu. Samą ręką. W ten sposób. Tu jest mocny. Tu jest mocny. Tu jest mocny. Ale jak skręcę i pójdę tu, już nie jest mocny. Tak? I na tym to polega. Skręcam i idę na nogę. Skręcam, idę na nogę. Będę w stanie go nawet przewrócić, jak będę chciał. Robimy przejście. Raz, wyrzut, bum, wyrzut, hop, cyk, skręt, skręt, bum, tu. Pracujemy. W ten sposób. Teraz łokcie i od razu zrobimy dwa, tak? Nie będziemy rozbijać na poszczególne techniki. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy używali dwóch płaszczyzn. Łokcia diagonalnego z góry w dół i łokcia horyzontalnego poziomo. Tak? Bardzo ważne jest ułożenie dłoni. Tak? Wnętrze dłoni zawsze do przeciwnika skierowane, bo w ten sposób bardziej uwypuklona jest kość. Tak? My chcemy rozcinać łokciami go. Oprócz kwestii uderzeniowej i takiej miażdżącej, której każde uderzenie ma, to chcemy jeszcze rozcinać. Tak? I teraz nie chcemy robić przez to, że będziemy wszystko z klinczu. Będziemy stąd. Będziemy go wyrzucać i pracować w bardzo małej, ciasnej przestrzeni, bo nie będziemy chcieli dawać mu dystansu, bo za każdym razem jak damy mu dystans z tej pozycji necktie, to jest większa szansa, że nam ucieknie, że się wyrwie, skręci głowę.
Czyli nie możemy robić sobie takiego miejsca i takiego zamachu, żeby tym łokciem uderzyć, tylko to wszystko musi być ciasne. I teraz na tarczach będziemy to symulować w taki sposób, że po przekątnej będziemy bili, tak? Czyli będę sobie stał, uderzał prawą ręką diagonalnie, czyli ta tarcza jest powiedzmy 45 stopni ustawiona, natomiast horyzontalna jest ustawiona 90 stopni. I teraz trzymam ręce na tarczach i nie chcę, żeby moja dłoń się cofała, jak będę uderzał diagonalny łokieć stąd. Tylko moja dłoń ma zostać w tym samym miejscu. Ona ma tak jakby się ześlizgiwał z tej tarczy i bił. I tak samo tutaj ma być, nie? Czyli nie chcę cofać barku i cofać łokci. Troszkę wyżej. I teraz jesteśmy przy diagonalnym łokciu. Moja noga tożsama z ręką uderzającą ma być osią obrotu. Jak chcę wsadzić całe ciało, by mechanika ciała była tutaj. Tak? I to samo jeśli chodzi o horyzontalną. Moja noga tożsama z ręką bijącą jest rotującą. Żeby była mechanika tu. I teraz robimy sobie dwa. Raz, dwa. Stąd. W ten sposób. Gdziekolwiek łokieć w głowę uderzy, w twarzoczaszkę, jak to się mówi, to będą i tak zniszczenia, niezależnie od tego, czy traficie tam, gdzie chcieliście trafić, czy nie. Ale zakładamy, że łokieć diagonalny, czyli 45 stopni, ma ściąć od skroni przez łuk brwiowy i podstawę nosa, po przekątnej przez twarz. Natomiast poziomy albo w okolice szczęki, albo też skroń i podstawa nosa. Ale tak jak mówię, gdziekolwiek on nie uderzy, tam i tak będzie rezultat bardzo, bardzo zły dla przeciwnika, nie? I teraz potęguje to, w jaki sposób te łokcie będziemy robić. My jesteśmy w stanie wygenerować jakąś tam siłę z naszego ciała, tak? Żeby zwiększyć tą siłę, to będziemy przyciągać jego głowę w tym samym czasie. Czyli jego głowa będzie się zderzała z naszym łokciem. I teraz bardzo proszę, bo było bardzo, bardzo dużo wypadków już podczas szkolenia rata, bo przez to, że takim instynktownym zachowaniem tego partnera, na którym łokcie ćwiczymy, jest to, że on ucieka głową i pochyla głowę do przodu, to przez to dystans się zmienia i bardzo dużo było rozcięć tutaj, bo trafił łokieć. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy tu i wyrzucamy go, to on zostaje tak. On nie robi tego. Ja wiem, że trzeba mieć nerwy na to, ale tak jest bezpiecznie, tak? Czyli jakbym robił to normalnie w czasie walki, to jest ściągam go tą ręką. Jest wyrzut, ściągnięcie, bum, strzał, tak? I kontroluję go cały czas. I to samo jakbym chciał lewą bić. Wyrzucam, ściągam. Czy to poziomo bije, przepraszam, czy wertykalnie. Mówiłem o wypadku. Do przodu głowa. Do przodu i zostaje. Właśnie. I teraz tu jest miejsce na trening. Tak? A jak on zrobi tak, no to widzieliście, już zahaczyłem, nie? Czyli trzymamy. Raz, bum, ściągamy. Przekładamy sobie na drugą, czy to. Tym, pach, łokieć, pach, tak? Albo z góry dół. Wszystko zależy od tego, jak mamy pozycję. Wygodniej jest zawsze, kiedy jedna noga będzie nieznacznie z przodu i będziemy z tylnej ręki uderzać, to tu będzie wygodniej uderzyć diagonalnie albo horyzontalnie. Natomiast kiedy to będzie noga z przodu, to zazwyczaj wygodniej jest tylko horyzontalnie, bo diagonalnie jest ciężko się dokręcić, tak żeby było, tak? Czyli wyrzucamy, bum, łokieć. Normalnie wyrzucamy i ściągamy go. Wyrzucamy i ściągamy, czyli jest siła ta i ta równocześnie. Tak? Kolana. Tak jak celem dla łokci była głowa, tak celem dla kolan jest krocze. Nie tułów, nie żebra, krocze. Teraz mamy go w necktie, wszystko jedno, która wersja, nie ma znaczenia, tak? I będę uderzał kolanem nogi, która jest lekko w drugiej linii. Czyli zawsze jak będę gdzieś tam go przemieszczał, to zawsze któraś z nóg będzie troszkę bardziej z tyłu niż ta druga, nie? I w momencie, kiedy uderzam kolanem, to
chcę ściągnąć go na tą samą stronę, jego głowę, co kopująca moja noga, bo wtedy dodatkowo też mam tą siłę naciągania, tak? Czyli jak trzymam go na prawym barku, to prawa noga, bum, tu. Wyrzucę go, jak lewa noga, ściągam go do lewej nogi, nie? I to będzie oczywiście w kombinacji z łokciami i z głową, ale na razie tylko izolujemy kolana, nie? Partner teraz trzyma sobie tak tarczę, żebyśmy mogli sobie kopać. Tu. I zrobicie po 2 uderzenia tą samą nogą. Czyli jesteśmy tu i robimy w ten sposób. Albo lewy. Tutaj, tak? Tu. I do lewego barku i lewe kolano. Bum, bum. W ten sposób. My chcemy znowu, tak samo jak przy łokciach i przy kolanach, spowodować, żeby 2 siły się zderzyły. Żeby nie było tylko energii, którą my jesteśmy w stanie wygenerować, ale żeby też była energia, którą wygenerujemy ściągając go na siebie. Tak, żeby było zderzenie. Teraz miejsce, którym uderzamy, jest tu. Nie czoło. Tu. Normalnie uderza się całą tą stroną, bo mogę uderzać pod kątem do góry, jak jestem bardzo blisko. Tak się uderza też, ale my w racie będziemy wykorzystywali tylko front i będziemy tylko frontalnie uderzali głową, tak? I teraz chcemy mieć w miarę odcinek szyjny w linii z naszym kręgosłupem. Czyli musimy zejść poniżej celu, żeby uderzyć. I dwie metody robienia sobie dystansu do głowy. Pierwszą już poznaliście, bo to jest to. Tak? Czyli wyrzucam go i teraz będę go ściągał najszerszymi grzbietami. To jest ta energia ściągnięcia. Czyli wyrzucamy i plecami go ściągam. Wyrzucam, plecami go ściągam. Tak? I teraz wyrzucam, ściągam. Bum. Ja go ściągam twarzą na tą część mojej głowy, nie? Czyli jestem tu. Raz, bum. W ten sposób. Znowu 2 siły. Moja jedna tu, jego druga tu. To jest jedna metoda. Druga metoda jest taka. Palce w oczy. Brrr, bum. Tak? Jeżeli ja nawet przejadę mu nad palcami, po brwiach i tak macie zrobić teraz na treningu, to jego pierwszym odruchem co będzie? Cofnie głowę. Tak zrobi. I ja do headbata, do uderzenia głową, to jest dla mnie mój setup. Kiedy on zrobi tak. Bo ja chcę zaatakować miękką część jego twarzy, moją twardą. Ja nie chcę się zderzyć z nim głowami tak. Tylko chcę, żeby był tak. I teraz go ściągnąć tu. Tu. Tak? Czyli pierwsza jest wyrzut, ściągnięcie. Druga w oczy, ściągnięcie. Tak? I teraz zobaczcie, jak to będzie się ładnie komponować, bo jak go wyrzucę i schodzę nisko, to muszę być tu. Ta noga musi być z jednej albo z drugiej strony z tyłu. I ściągam go. Pam! I teraz jest bum! I tu wyrzut. Hop! Bum! I piękna kombinacja. Tak? A na razie tylko sama głowa. Czyli mam go w nektaju. Raz, 2. Tak ćwiczymy, tak? Wyrzucamy. Bum! I potem drugie. Zyk. Możemy mieć tą metodę, prawda? Tu go kręcimy i nagle teraz bum! I ściągamy go z powrotem, tak? I mamy go ładnie na tym. Zabawa. Bum, bum, bum. W ten sposób, tak? Połączymy wszystko w całość, ale bardzo, bardzo wolno. Tak jakbyście robili medytację w ruchu albo wolne tai chi. Jesteśmy tu i przesuwamy go.
ten sposób. Nic nie szybciej. Czyli staramy się wszystko połączyć w jedną całość. Przemieszczać go, przesuwać i w tym próbować wsadzić te 3 techniki. Tak?